Jesteś przed 40 i zarabiasz więcej niż kiedyś, ale pieniądze dalej gdzieś znikają, a budżet się nie spina? A może odkładasz i inwestujesz, ale nie masz pewności, czy to, co robisz, ma sens? W tym materiale pokażę Ci 5 kamieni milowych, które naprawdę decydują o tym, gdzie będą Twoje finanse po 40. I co ważniejsze, jak sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze, żeby ogarnąć swoje pieniądze. Nie zapomnij o lajku i subskrypcji. Dzięki Twojemu wsparciu mogę dalej rozwijać ten projekt. Większość materiałów o finansach skupia się na liczbach. Ile powinieneś mieć oszczędności, ile inwestować, ile odkładać. Problem w tym, że te liczby bez kontekstu niewiele znaczą. Możesz mieć 100 czy 200 tysięcy oszczędności i działać po omacku. Badania i statystyki pokazują, że oszczędności Polaków są raczej niewielkie. 17% dorosłych Polaków nie posiada żadnych odłożonych pieniędzy, a 33% osób posiada ich tak niewiele, że umożliwiłyby przetrwanie nie dłużej niż przez miesiąc. Tymczasem wcale nie trzeba posiadać dużo, żeby operować w sposób powtarzalny i świadomy. I właśnie to daje realne efekty w długim terminie. Dlatego zamiast patrzeć na konkretne kwoty, warto spojrzeć na punkty zwrotne, czyli momenty, które pokazują, czy Twoje finanse działają jak system, czy są zlepkiem przypadkowych decyzji. Po 30 roku życia pieniądze nie mają jeszcze zapewniać wolności ani bezpieczeństwa na dekady do przodu. To jest moment, w którym ważniejsze od tego, ile masz, jest to, czy masz jakikolwiek system. Bo bez systemu nawet rosnące zarobki niewiele zmieniają. Możesz zarabiać coraz więcej i dalej mieć wrażenie, że pieniądze gdzieś znikają. Nie dlatego, że zarabiasz za mało, tylko dlatego, że nie kontrolujesz tego, co się z nimi dzieje. Na tym etapie kluczowa jest podstawowa orientacja. Musisz wiedzieć, ile realnie wpływa na konto, ile z niego wychodzi i czy miesiąc kończy się nadwyżką czy deficytem. Bez tej wiedzy każda decyzja finansowa jest zgadywaniem i bardzo łatwo podejmować błędne decyzje, które z czasem się kumulują. Osobiście od 2015 roku prowadzę domowy budżet, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Wydatki na dzieci, wakacje, jedzenie czy auto, wszystko to mam policzone co do złotówki. Ale nie wymagaj od siebie aż takiej skrupulatności. Wystarczy, że będziesz operować kategoriami i robić regularny bilans. Druga rzecz to powtarzalność. Nie chodzi o to, żeby odkładać duże kwoty, tylko żeby robić to regularnie. Stały przelew ustawiony w dniu wypłaty to prosty mechanizm, który buduje fundament. Odkładanie, jeśli coś zostanie, zazwyczaj kończy się tym, że nie zostaje nic, bo wydatki naturalnie dopasowują się do dostępnych pieniędzy. I dopiero w tym momencie pojawia się kolejny krok. Zastanowienie się, co zrobić z nadwyżkami. Nie na poziomie konkretnych strategii, tylko zrozumienia, że pieniądze mogą pracować i że trzymanie ich wyłącznie na koncie ma swoje ograniczenia. A inflacja nie śpi, tylko podjada Twoją gotówkę każdego dnia. Drugim elementem są długi, a dokładniej ich struktura. Nie każdy dług jest problemem, ale część z nich działa jak hamulec, który odbiera Ci tempo i ogranicza Twoje możliwości. Największym problemem są długi konsumpcyjne. Karty kredytowe, chwilówki, raty na sprzęt czy finansowanie bieżących wydatków. Na pierwszy rzut oka nie wyglądają groźnie, bo pojedyncza rata jest niewielka i często łatwa do zaakceptowania. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają się kumulować i tworzyć stałe obciążenie. W praktyce oznacza to, że zanim dostaniesz wynagrodzenie, część tych pieniędzy jest już wydana. To ogranicza Twoją zdolność do odkładania i inwestowania. Nawet przy rosnących zarobkach nie budujesz majątku, bo pieniądze rozchodzą się w innych kierunkach. Długi mają jeszcze jeden efekt, który często jest pomijany. Ograniczają Twoją elastyczność. Jeśli masz wysokie stałe zobowiązania, trudniej zmienić pracę, trudniej podjąć ryzyko, trudniej zainwestować w rozwój. Każda decyzja zaczyna być podporządkowana temu, żeby utrzymać płynność. I to jest moment, w którym finanse przestają być narzędziem, a zaczynają być ograniczeniem. Warto też spojrzeć na długi przez pryzmat kosztu alternatywnego. Każda złotówka, którą przeznaczasz na odsetki, to złotówka, która nie pracuje dla Ciebie. W długim terminie to nie są drobne różnice, tylko realne kwoty, które mogłyby budować kapitał. Kredyt hipoteczny jest tutaj wyjątkiem, bo finansuje konkretne aktywo, czyli nieruchomość. Natomiast większość pozostałych zobowiązań to konsumpcja ponad miarę. Daje Ci złudny komfort dzisiaj w zamian za ograniczenia w przyszłości. Trzeci kamień milowy to moment, w którym zaczynasz myśleć o czymś więcej niż tylko kontrolowanie pieniędzy. Pojawia się zabezpieczenie i wzrost. Poduszka finansowa to jeden z najbardziej niedocenianych aspektów naszych finansów. W teorii każdy wie, że warto ją mieć, ale w praktyce często decyzja o jej założeniu jest odkładana na później. Zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować kolejne wydatki, które wydają nam się niezbędne.
Problem polega na tym, że po 30 roku życia ryzyko rośnie. Pojawia się więcej zobowiązań, większa odpowiedzialność i więcej sytuacji, które mogą wymagać natychmiastowej reakcji. Poduszka daje jedną rzecz, której nie da się łatwo wycenić: czas. Możesz podejmować decyzje bez presji. Możesz zmienić pracę, przeczekać trudny moment albo poradzić sobie z nagłym wydatkiem bez zadłużania się. I to jest ogromna przewaga, której większość osób nie docenia, dopóki jej nie potrzebuje. Posiadanie odłożonych od 6 do 12 miesięcznych pensji może zmienić Twój sposób myślenia. Bez poduszki reagujesz, z poduszką możesz wybierać. To subtelna różnica, ale w praktyce całkowicie zmienia sposób podejmowania decyzji. Poduszka finansowa nie buduje jednak majątku. Potrzebne są inwestycje. Nawet niewielkie kwoty, ale odkładane regularnie przez wiele lat, zaczynają działać dzięki procentowi składanemu. Różnica między osobą, która zaczyna inwestować wcześniej, a tą, która odkłada to na później, jest ogromna. Jeśli nie masz czasu i wiedzy na temat inwestowania, wybierz takie klasy aktywów, które dadzą Ci potrzebny spokój. Obligacje indeksowane inflacją czy globalne ETF-y nie zarobią dla Ciebie setek procent w rok, ale będą racjonalnie i bez dużego ryzyka pomnażać Twój majątek w długim terminie. Po inspirację możesz zerknąć na mój portfel 800+, gdzie inwestuję co miesiąc małe kwoty i nawet w obecnych niepewnych czasach śpię spokojnie. Kolejny kluczowy moment przed 40 to zbudowanie planu, dzięki któremu przestajesz działać przypadkowo. Większość osób funkcjonuje w trybie bieżącym. Zarabia, wydaje i reaguje na sytuację. Problem polega na tym, że bez strategii trudno ocenić, czy zmierzasz w dobrą stronę. Można tu użyć prostego przykładu. Chcesz działać jako wykonawca czy architekt własnych finansów? Wykonawca zajmuje się zleconymi zadaniami. Architekt odpowiada za całokształt i kierunek. Problem polega na tym, że większość czasu spędzamy w tej pierwszej roli. Wykonujemy swoje obowiązki, pracujemy, prowadzimy życie rodzinne i jakoś zawsze mało czasu zostaje na finanse i inwestycje. Bardzo rzadko zatrzymujemy się, żeby spojrzeć całościowo i zadać sobie pytanie, czy to, co robimy, faktycznie prowadzi nas tam, gdzie chcemy być. Bez tej refleksji bardzo łatwo wpaść w schemat działania, który powtarzamy przez lata, nie osiągając realnych zmian. Dlatego plan nie musi być skomplikowany. Wystarczy, że wiesz, jaki jest Twój najbliższy cel i co musi się wydarzyć, żeby go osiągnąć. Najczęstszy błąd polega na próbie robienia wszystkiego naraz. Spłacanie długów, inwestowanie, budowanie poduszki. W praktyce prowadzi to do chaosu i braku efektów. Dużo lepiej działa koncentracja. Jeden cel naraz. To podejście upraszcza decyzje, pozwala mierzyć postęp i przede wszystkim zwiększa szanse, że faktycznie coś zostanie dowiezione. Tak było ze mną. Przez dłuższy czas moje inwestycje to był totalny chaos. W ramach kont emerytalnych kupowałem aktywa długoterminowe oraz te bardzo ryzykowne. Nie zastanawiałem się nad konsekwencjami. Dopiero jak ustaliłem jasne zasady i nadałem moim inwestycjom priorytety, rozdzielając oszczędności emerytalne od portfela agresywnego, zniknął mój niepokój. Teraz po prostu trzymam się planu i konsekwentnie dążę do celu. Ostatni moment przełomowy to uświadomienie sobie czegoś, co bardzo łatwo przeoczyć, bo nie wygląda jak problem. Chodzi o inflację stylu życia. Polega ona na tym, że wraz ze wzrostem dochodów rosną również nasze wydatki. Zmieniasz standard życia, poprawiasz komfort i pozwalasz sobie na więcej. Każda decyzja osobno wydaje się racjonalna i uzasadniona. Problem zaczyna się wtedy, gdy wydatki rosną w tym samym tempie co dochody. W takiej sytuacji, mimo że zarabiasz więcej, Twoja sytuacja finansowa realnie się nie zmienia. Dalej odkładasz niewiele, dalej jesteś zależny od kolejnej wypłaty, tylko na wyższym poziomie kosztów. To jest jeden z najczęstszych powodów, dla których osoby z wysokimi dochodami nie budują majątku. Ich problem nie polega na tym, że zarabiają za mało. Polega na tym, że ich styl życia konsumuje większość tego, co zarabiają. Niedawno z ciekawości porównałem wzrost moich zarobków ze wzrostem wydatków na wakacje, których wysokość mnie od jakiegoś czasu niepokoiła. Okazało się, że podwyżka w ciągu kilku lat o 25% spowodowała, że koszty moich wakacyjnych wojaży wzrosły o prawie 300%. Zatraciłem proporcje zupełnie, co na dłuższą metę nie dało się utrzymać. Nie chodzi o to, żeby nie poprawiać jakości życia. Chodzi o to, żeby robić to świadomie, bo nawet dobrze zbudowany system finansowy może się rozjechać. Te 5 kamieni milowych składa się na system. Jeśli prowadzisz budżet, masz długi pod kontrolą, zbudowaną poduszkę finansową, plan działania i nie wpadasz w pułapkę inflacji stylu życia, to jesteś na dobrej drodze. Nie musisz być milionerem przed 40. Wystarczy, że Twoje finanse przestaną być oparte na przypadku i zaczną działać według zasad, które sam rozumiesz i kontrolujesz. Daj znać w komentarzu, który z tych punktów masz już osiągnięty, a który jeszcze przed Tobą.
Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.